Cześć, opowiem Wam o największym outlecie odzieżowym, jaki jest w Europie. Chodzi o Serravalle Designer Outlet. Gdzie jest największy outlet w Europie? We Włoszech. Znajduje się on pomiędzy Mediolanem a Genuą. Zaraz opowiem Wam, jak się tam można łatwo dostać. Byłem tam w zeszłym roku z moją żoną i nagrałem trochę, jak to tam wygląda. Tutaj w tle niech sobie to leci. Będziecie mieli wyobrażenie. Jest to olbrzymi kompleks z jeszcze większym parkingiem. Podobno jest to też pierwszy outlet we Włoszech. Znajduje się tam ponad 300 sklepów z przeróżnymi markami. Aby obejść wszystko, potrzeba tak od 4 do 6 godzin. Ja nie wytrzymałem tyle, ale moja żona dałaby radę. Są tam butiki typu Prada, Saint Laurent, Burberry, ale też tańsze i nienadwyrężające portfel jak Nike, Guess czy United Color of Benetton. Ja osobiście bardzo lubię Benettona, mają dobre jakości tkaniny, chociaż według mojej żony kiedyś były lepsze, a pewnie zauważyliście, że w Polsce Benetton jest tylko damski i dziecięcy, a gdzie nie, gdzie w polskich outletach można znaleźć resztki męskich kolekcji, no ale jest to rzadkość i nawet nie ma wszystkich rozmiarów, wszystkich kolorów. Czasami jakąś fajną polówkę można znaleźć w Polsce. Ja jak jestem za granicą i widzę Benettona, to biegnę na dział męski. Tutaj w Serravalle też się obkupiłem. Fajne miejsce, naprawdę mi się podobało tam. W zależności od pory roku, kiedy będziecie w tym outlecie, to będą różne obniżki. Wiadomo, że na Black Friday może być nawet więcej. Mogą być nawet wyższe te obniżki. W 2024 roku, dla przykładu, akcja Black Friday trwa od 22 listopada do 2 grudnia i niektóre marki mają obniżkę nawet do 70%. I z tego, co czytałem też opinie na TripAdvisorze, to Amerykanie, którzy się wypowiadają, piszą, że w tym outlecie ceny są niższe średnio o 20% w stosunku do tego, co jest w outletach w Stanach Zjednoczonych. A tam też jest tanio. Także naprawdę można znaleźć tanie oferty w tym outlecie. Przed świętami, wiadomo, też jest z reguły taniej. W opisie pod filmem zostawię Wam linki do strony outletu oraz mapki, abyście mogli sami sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jest tam też strefa zabaw dla dzieci, więc one też będą usatysfakcjonowane. Wiadomo, że dzieci są zawsze strasznie znudzone zakupami. Na stronie jest też dużo informacji, na przykład, że można wynająć prywatnego przewodnika, aby Was pooprowadzał, czy można też zapisać się na prywatny wine tasting. Przy okazji, strefa restauracyjna też jest tam spora, więc jeżeli zgłodniejecie w trakcie buszowania po butikach, to jest gdzie odpocząć i co zjeść. Ja osobiście uwielbiam kawę i zajrzenie do filmowego sklepu Bialetti było dla mnie wyjątkową okazją do wybrania sobie pięknej kawiarki. Był tam olbrzymi wybór i super ceny. Ja sobie wybrałem taką kawiarkę w kolorach flagi Włoch. Jest wspaniała, używamy jej codziennie. Obkupiłem się w też takie przybory, które się zużywają w kawiarce, typu uszczelka, typu sitko. Tam też była na przykład ta elektroniczna część sprzętów AGD Bialetti, typu spieniacze, ekspresy, czajniki. No a zresztą był naprawdę super wybór. Ceny też ok. Zobaczcie tutaj właśnie, jak to mniej więcej wyglądało w tym Bialetti. I teraz tak, jak tam można się dostać do tego Serravalle? My akurat robiliśmy sobie Eurotripa i wracając już z Włoch, zajechaliśmy właśnie przez Mediolan i ten właśnie outlet, także już na powrocie. Na pewno samochodem jest tam najłatwiej, ale najszybciej. I w sumie można sobie zrobić takiego city breaka. Możecie na przykład zaplanować sobie 2-3 dniowy pobyt, zwiedzając przy okazji Mediolan. Jak lecicie z Warszawy do Włoch w okolice Mediolanu, tu jest na przykład, właśnie pokazuję Wam propozycja lotu z Warszawy do Bergamo, a następnie powrót do Warszawy z lotniska Malpensa. Jak widzicie, przykładowy lot dla 2 osób, obie strony to 900 kilka złotych. Zatrzymujecie się w Mediolanie, jedziecie do outletu, cały dzień tam spędzacie. Otwarte jest w godzinach 10-20.
Rano sobie zwiedzacie jeszcze Mediolan, jecie jakąś dobrą pizzę, pyszne tiramisu, pijecie wyborną kawę i wracacie na wieczór do Warszawy. Opcji dojazdu do outletu, który jest położony poza Mediolanem, jest kilka. Albo wynajmujecie sobie samochód. To jest moja rekomendowana opcja, bo nie ciśniecie się potem z torbami w komunikacji zbiorowej. No albo korzystacie właśnie z bardzo tej bogatej oferty pociągów, autobusów bezpośrednio do outletu z Mediolanu. W opisie jest link do stronki z rozpiskami. Moim zdaniem, jeśli wybieracie opcję poruszania się pociągami i autobusami, to lepiej jest wybrać się tam łącznie na 3 dni, bo też w komentarzach na TripAdvisorze ludzie piszą, że łącznie zdarzyło się, że podróż z i do outletu zajęła im tymi autobusami 5 godzin, dlatego że czasami ten autobus się gdzieś zatrzymywał, czasami się trochę spóźnił. Wiadomo, różnie to bywa. Czasami będzie już zatłoczony ten autobus, też trzeba będzie poczekać na kolejny. Ale to wszystko jest do ogarnięcia, bo przecież można sobie to wcześniej zaplanować i być przygotowanym, kupić sobie bilet. To kwestia planowania i kwestia po prostu dobrego przygotowania się do takiej wycieczki, także moim zdaniem warto rozważyć opcję jechania właśnie do tego outletu. Ale jeszcze raz, jeżeli chcecie jechać pociągami czy autobusami, nie chcecie wynajmować tam samochodu, to radzę wziąć sobie tam noclegi w sumie na 3 dni, czyli jednego dnia przylatujecie, ogarniacie się w zależności od godziny, zwiedzacie sobie Mediolan, drugiego dnia z samego rana jedziecie pociągiem do outletu, wieczorkiem sobie wracacie i trzeciego dnia jeszcze jakieś tiramisu, jeszcze jakaś kawusia rano, potem na lotnisko i do Warszawy z powrotem i macie wspaniałe 3 dni czy 2 weekendu, na przykład z fajnymi zakupami. I jeszcze jeden protip, weźcie sobie, jeżeli będziecie jeździć tymi autobusami i pociągami, weźcie sobie dużą walizkę dodatkową albo jedną małą podręczną na bieżąco, a drugą dużą rejestrowaną, pustą i weźcie ją ze sobą do tego outletu. Tak widziałem, sporo osób robi i w ogóle też później łatwo jest ogarnąć te zakupy w pociągu czy w autobusie, bo wszyscy są z zakupami i wszyscy ze sobą mają torby, także łatwiej jest po prostu ogarnąć jedną walizę, wszystko to złożone. Zachęcam Cię do pozostawienia komentarza, zachęcam Cię do pozostawienia subskrypcji, zostań ze mną na dłużej. Prowadzę kanał taki vlogowy o moich rzeczach, o moich sprawach, moich zainteresowaniach. Lubię też robić zakupy i szukać promocji. Mam też filmy na temat gotowania, mam też filmy na tematy motoryzacyjne. Zachęcam Cię do zostania na dłużej i nawiązania po prostu jakiegoś kontaktu również w komentarzach, ponieważ fajnie byłoby wymieniać się swoimi doświadczeniami, na przykład z wyjazdu do tego outletu lub do innych outletów w Europie bądź w Polsce. Niektóre są lepiej zorganizowane, niektóre mniej. Ten outlet jest moim zdaniem bardzo dobrze zorganizowany. Widzieliście, jak duży jest parking, to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o outlet, żeby znaleźć miejsce do parkingu. Ja tutaj skończę swoją jakby wypowiedź. Możecie zostać dalej, jeżeli chcecie. W tle nadal będzie leciał spacer z tego miejsca, więc możecie sobie dalej to włączyć, obejrzeć, jeśli Was to interesuje, zobaczcie, jak to wyglądało. No i na razie. Do zobaczenia.